Witam wszystkich z tej strony Ulat. Mamy dzisiaj 1 maja i tak naprawdę kolejną wolną sobotę, a raczej jedną z niewielu wolnych sobot, jakie mi w tym roku, a przynajmniej w tym sezonie zostały. Więc skorzystałem z tej okazji i wybrałem się na nagrywanie filmów. Aktualnie nagrałem kilka, powiedzmy, pogadanek. Co prawda już wiem, że z jedną będę miał problem, bo okazało się, że mikrofon powiedział piernicz się i nic nie nagrał. Ale mam nadzieję, że dźwięk, który będzie w kamerze, będzie na tyle czysty, że da się po prostu z niego skorzystać. Tak czy inaczej, teraz przechodzimy do części drugiej, powiedzmy, nagrywania, czyli do recenzji, bo mam dwie ciekawe repliki do pokazania. Znaczy, przynajmniej dla mnie ciekawe, a jedna na pewno taka, na którą dość mocno czekaliście i miałem o nią masę pytań. I właśnie od niej zaczniemy. Jest to replika Double Eagle, czyli replika za 700 zł z MOSFET-em optycznym w zestawie. Nie ukrywam, że cena jest bardzo dobra. I dlatego między innymi była to replika, która mnie mocno, powiedzmy, zastanawiała, jak to się prezentuje, jak to będzie działać, co ona będzie sobą prezentować, i dość dużą przyjemnością kupiłem. Tym bardziej, że to jest replika, którą tak po cichu planuję, żeby przygotować dla mojej dziewczyny i spróbować wyciągnąć ją na jakieś strzelanie. Czy to się uda? Nie jestem pewien. Trochę przeraża mnie koncepcja, bo jeden z warunków był taki, że muszę to przemalować na różowo i żeby to wtedy dopiero będzie mogło być to użyte jako replika mojej kobity. Tak czy inaczej, żeby już dalej nie przeciągać, kupiłem tutaj tego Double Eagle'a z tej serii troszkę droższej w metalowym korpusie, bo są jeszcze repliki, są jeszcze te tańsze wersje za 500 zł. To już w ogóle... Nie wiem. Dobra, ale bierzemy się, co mamy w pudełeczku, bo to podstawowa rzecz przecież, tak? Co, pudełeczko niestety nie otwiera się tak ładnie jak w Specnach, że mogę otworzyć i Wam wszystko pokazać, tylko muszę je wysunąć tutaj z tego pudła. Kartonik nam niepotrzebny. Karimatka, klasycznie, jak zawsze. Masa papierów. Co fajne, jest też tutaj instrukcja obsługi programowania, na co zwracam uwagę i to warto sobie zachować. Jakaś tam ulotka modeli, instrukcja obsługi. Żadna instrukcja nie jest w języku polskim, co mnie trochę smuci, no ale cóż, czasem tak jest. Dodatkowo mamy wycior. Tabelę z przeglądu zerowego Taiwanganu. I tutaj od razu coś powiem. Przegląd zerowy Taiwanganu to jest tak naprawdę przestrzenie repliki na chrono. Nic więcej. To jest po prostu sprawdzenie na chrono, bo ja sam byłem przez jakiś czas w błędzie i zakładałem, że przegląd zerowy to jest otworzenie repliki, sprawdzenie smarowania, sprawdzenie podkładkowania i tak dalej. Tutaj nie, bo nawet ostatnio się pojawiła taka opcja, że można kupić replikę w Taiwanganie i zapłacić, przy tej replice miałem taką opcję, niecałą 100 za to, że ktoś ją wypodkładkuje i przesmaruje. No nie mało, powiem, szczerze mówiąc. Wydawało mi się, że takie rzeczy są tańsze, szczególnie jeżeli bierzesz tą replikę w danym sklepie. No kiedyś były w ogóle takie akcje, że jak kupowałeś replikę i kupowałeś części do tej repliki, które chciałeś wymienić, to montaż był za darmo. To chyba już teraz nie działa, no ale tak zwracam uwagę. W ogóle zastanawiałem się, czy nie zapłacić tą 100 za, powiedzmy, ten przegląd, taki za optymalizację Gearboxa, bo chyba tak to się nazywa. Ale uznałem, że wolę na razie sprawdzić, jak ta replika faktycznie przychodzi w stoku, jeżeli tego nie dopłacimy. A może kiedyś po prostu zrobimy taki mały teścik i zamówimy jakąś replikę z optymalizacją i zobaczymy, w jakim stanie, jak to będzie faktycznie przygotowane. Nie? Bo to jest ciekawe. Co tutaj mamy w kartoniku? Z repliką, już pomijając wyciąć papiery. Dostajemy magazynek. Oczywiście high cap. Zwykły, metalowy high cap, żadna rewelacja. Ale jest, tak? Ja tam czegoś to wykorzystam, bo zazwyczaj repliki, które wypożyczam, tam komuś pożyczam, jak ktoś chce zacząć, chce spróbować softu, to te high-capy po prostu do tego są wykorzystywane. I dostajemy też takie pudełeczko kartonowe, w którym jest trochę akcesoriów. I tak dość, powiedziałbym, pozytywnie bym powiedział. Bo na przykład dostajemy wtyczkę T-Connecta z termokurczkami, żebyśmy mogli wymienić sobie w naszej baterii, jeżeli mamy Tamiya, na wtyczkę T-Connect. Wow! Tego się nie spodziewałem, powiem szczerze, w replice za 700 zł. Takie bajery. Dalej, bo to nie wszystko, co mamy w tym pudełeczku. W razie jakbyśmy nie chcieli przełożyć wtyczki w naszej baterii, to dostajemy jeszcze przejściówkę. Jakbyśmy byli tak wewnętrznie związani z naszą baterią, więc dostajemy dodatkową przejścióweczkę, którą możemy podpiąć do repliki i mamy wtedy w replice, powiedzmy, wyjście Tamiya. Wow! I dostajemy jeszcze taki
zestaw akcesoriów. Kluczyk imbusowy. Nie przyglądałem się, nie szukałem do czego. Jest to imbus 2,5 mm. Obstawiam, że jakiś tam element jest na to przykręcany. Tak? Dostajemy taki kluczyk motylkowy. To jest do podkręcania high-capa. Zaraz czekaj, zobaczę, czy high-cap ma otwór. Aha, high-cap nie ma otworu. Bo bardzo często high-cap ma tutaj otwór i nim możemy tym kluczykiem wtedy nakręcić high-capa. Ale tutaj to nie działa. I ten kluczyk, nie wiem wobec tego, do czego się tutaj nada, ale dają go w zestawie. Dodatkowo dostajemy też jeszcze jakiś kluczyk, który też nie wiem, do czego służy. Zaraz się rozejrzę, ale nie widziałem czegoś, żebym miał do czego tego użyć. Coś takiego. Nie wiem. Ale woreczek z jakimiś narzędziami. Niewiadomego zastosowania. Ale ja tu jestem ogólnie bardzo pozytywny, bo nie dość, że dostajemy replikę z wbudowanym T-Connectem, przejściówkę do tego T-Connecta, to jeszcze nawet złączkę, żeby wymienić sobie powiedzmy gniazdo w baterii. Naprawdę moim zdaniem duży plus, bo tego się nie spodziewałem, szczególnie, że powiedzmy szczerze, to jest tania replika. To jest naprawdę tanie. Kolejna rzecz, którą dostajemy, to jest oczywiście sama replika. I to jest takie cudo. Ja wybrałem wersję z M-Lockiem w najkrótszym układzie. Replika była, tak patrzyłem, bardziej pod swoją dziewczynę, czy ewentualnie może pod jakiegoś C-Kuba, czyli zależało mi, żeby replika była możliwie krótka, lekka, operatywna i dlatego wybrałem ten model. Oczywiście M-Lock, bo ja osobiście uwielbiam M-Locka. I to wszystko ląduje na boczek. To, czego w replice nie dostajemy, to nie dostajemy żadnej baterii ani ładowarki. Zwracam na to uwagę, bo jest to replika niedroga i zazwyczaj ludzie zakładają, że w tych tańszych replikach te rzeczy są w zestawie. Tutaj tego nie ma, więc musicie wziąć to pod uwagę. Z drugiej strony powiem szczerze, jeżeli bym do tej repliki dostał baterię Nimcha i ładowarkę do Nimcha, to może lepiej niech jej nie dają. Serio. Są, powiedzmy, lepsze rzeczy, na co można przeznaczyć te pieniądze. I jakby, powiedzmy, tutaj miała być bateria Nimch z ładowarką i by ta replika była przez to, powiedzmy, o 5 zł droższa, to moim zdaniem to nie ma najmniejszego sensu. To lepiej w tym momencie kupić taniej i kupić sobie od razu LiPo. I obstawiam, że tak właśnie podchodzili do sprawy. Ja tą repliczkę już sobie rozbierałem i tak dalej, ale to będzie w dalszej części filmu, a teraz, tak jak to zwykle robimy, zaczynamy od recenzji części zewnętrznych repliki. I pierwsze co, to oczywiście idziemy od przodu, czyli mamy atrapę tłumika płomienia. Powiem szczerze, dość ciekawa koncepcja. Pierwszy raz widzę taki tłumik płomienia. Dość jest nietypowy. Co ciekawe, na zewnątrz tłumika płomienia mamy gwint. To jest gwint. Nie wiem, czy jakiś jest tłumik, który możemy na ten gwint nakręcić. Ale żeby to nie było wszystko, ten tłumik w środku też ma gwint. Tylko nie wiem po co. Nie wiem, co to są za gwinty. Nie mierzyłem ich, przyznam się szczerze, bo nie założyłem, że będę miał taką potrzebę. Ale do czegoś te gwinty służą. Niestety na stronie nie za bardzo widać do czego. Ale są. Może to ma jakieś zastosowanie. Fajnie jakby był tłumik do tego dedykowany, który bym nakręcał tutaj na wierzch i nie musiałbym zdejmować urządzenia wylotowego, żeby założyć dodatkowo na replikę tłumik. To naprawdę byłoby spoko. Urządzenie wylotowe mamy. Subskrybujcie kanał! Naprawdę się nudzę, możemy coś zrobić? Wracamy do recenzji. Mamy kolejna rzecz po tłumiku płomienia, czy tam atrapie, czy jakkolwiek to nazywać. Mamy front. Front oczywiście, jak już mówiłem, w M-Locku. Co fajne, mamy też oznaczenie tego loga M-Locka. Nawet mamy tutaj jakiś numer seryjny. Nie wiem, co to dokładnie oznacza. Czy to ten dany model tego elementu, czy jak. Co ciekawe, na końcu są 3 litery POL. POL. Nie wiem, czy szykowane dla Polaków, ciężko mi powiedzieć, ale coś takiego tutaj mamy. Front bardzo fajny, bo bardzo przyjemnie spasowany. Podoba mi się kształt. Ogólnie bardzo mi się podoba. Froncik jest super. Co prawda, jedyne co się mnie zastanawia, to tutaj jest jakiś system na dole, prawdopodobnie przeznaczony do demontażu tego frontu, bo front nachodzi aż tutaj na body i nie jesteśmy w stanie go w żaden sposób obrócić, nie mamy też żadnych tutaj imbusów, które trzymałyby go na miejscu, więc tutaj na dole jest jakiś system pewnie usztywniający go, trzymający go na miejscu, ale siedzi on bardzo sztywno, zero ruchu, naprawdę.
I nie planuję w ogóle tego ruszać, bo powiem szczerze, prezentuje się świetnie. I przechodzimy do głównego body. Body jest oczywiście aluminiowe, bo wybrałem tą droższą serię, gdzie body jest za aluminium. I jestem z tego bardzo zadowolony. I tutaj też, pierwsze co, w replice za te pieniądze spodziewałem się, że to będzie latać. Bardzo fajne, spasowane perfekcyjnie. Ja jestem naprawdę w szoku, jak to jest wszystko spasowane, bo nie spodziewałem się takiego wykonania w tej replice. Więc ja tu jestem naprawdę zadowolony z tego, co kupiłem. I co fajne, to jest to body takie już troszkę nowocześniej wykonane, bo jakieś takie bardziej kanciaste wytłoczenia, jakieś tutaj takie, nie wiem jak to nazwać, takie, że to nie jest wszystko płaskie, tylko jest tak jakby dwa poziomy są. No wygląda to bardzo, bardzo ładnie całe te body, bardzo ładnie się moim zdaniem prezentuje i naprawdę jest moim zdaniem godne uwagi. Co więcej, mamy na tym body praktycznie wszystko dwustronne manipulatory. Wszystko jest dwustronne. Bolt catch. Tak? Mamy zrzut i tutaj bolt catcha i tutaj bolt catcha. I działa. Więc naprawdę super. Selektor ognia mamy z jednej i z drugiej strony. Co prawda tutaj zaznaczam, selektor ognia nie działa zbyt idealnie. Mam wrażenie, że zębatki nie do końca dobrze się zgrywają, bo spójrzcie jak tutaj jest ten selektor, a tak wygląda z drugiej strony, więc tutaj to jest troszeczkę do poprawy. Dalej, z tyłu na body mamy też gniazda QD i z jednej i z drugiej strony, tutaj z tyłu. Co fajne, bo nie musimy mieć tutaj jakichś dodatkowych oczek, żeby móc tutaj zaczepić jakiś dodatkowy pas. Kolejnym ciekawym elementem jest spust. Spust nie ma mechanicznej blokady, no ze względu na to, że w środku jest układ elektroniczny, który po prostu na to nie pozwala. Ale sam spust jest taki niezbyt klasyczny, taki dość fajny, dość wygodny, wielu może się podobać. Na dole też mamy taką powiększony element tutaj, nie wiem, osłony spustu. Też dość ładnie to się prezentuje, dość fajna rzecz. Wygląda bardzo moim zdaniem spoko. I na koniec w body głównym mamy chwyt pistoletowy i powiem szczerze, moim zdaniem jest naprawdę bardzo przyjemny. Bardzo wygodny w moim odczuciu. Mi osobiście świetnie leży w ręce. Mimo że jest taki dość kanciasty, dość taki kwadratowy bym powiedział, ale jest gruby, wygodny. Dla mnie naprawdę ten chwyt jest świetny. Chyba jeden z lepszych chwytów, jakie ostatnio mieliśmy w replikach. Więc ja tu naprawdę na plus, tak? Dodatkowo nawet dźwignia przeładowania wygląda tak dość fajnie i nowocześniej. Co prawda blokada, zwolnienie blokady mamy tylko z jednej strony, z drugiej strony nie jesteśmy w stanie jej otworzyć, więc musimy z tej. No ale wygląda też ładnie, też fajnie. Zrzut magazynka oczywiście też mamy tutaj i mamy tutaj. Też dwustronnie, naprawdę super. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o samo body. Dodatkowo do repliki zamontowane dostajemy przyrządy celownicze mechaniczne. Co prawda one są z kompozytu, ale prezentują się dość fajnie i są naprawdę wykonane są tak, że nie wyglądają jak tania chińska tandeta, bo powiem szczerze, że to bardzo często te przyrządy są słabej jakości i prezentują się parszywie, a tutaj naprawdę, powiem szczerze, że wykonanie jest fajne i naprawdę wyglądają, że to nie takie całkiem gówno. Kolejna rzecz i ostatnia w sumie to kolba, którą tutaj dostajemy i kolba też jest dość ciekawa. Pomijam, że tutaj mamy dwa kudeki, tu mamy kolejne dwa kudeki, więc montaży pasa mamy w opór. To tak, kolba ma oczywiście tak klasycznie 6 pozycji jak w każdej MC, ale wciskamy ją, odblokowujemy kolbę tutaj na górze, wciskając tu i tu mamy dostęp, powiedzmy, do otworzenia kolby i dostania się ewentualnie do przedłużenia kolby, bo to nie jest element do dostania się do baterii. Kolba jest taka dość ładna, mi się też bardzo podoba. Długość jest bardzo odpowiednia dla mnie, na pełnym wysunięciu mi się bardzo ładnie z tego składa, bo to jest długość, którą ja osobiście preferuję w kolbach i mi to osobiście bardzo pasuje. Ale co tu jest fajne, fajne i niefajne trochę. Bo normalnie, żeby zdjąć kolbę z repliki, z buffer tuba, czy jak to tam nazwać, to trzeba się naprawdę z tym trochę naszarpać, bo nie jest to aż takie intuicyjne. Mam nadzieję, że ta kosiarka nie wejdzie mi za bardzo w dźwięk, no ale dobra. A tutaj ktoś nawet wpadł na pomysł i tutaj przy sprężynce mamy takie poszerzenia. W tym miejscu i z drugiej strony tak samo. Taki ząbek tutaj jest.
który możemy złapać, pociągnąć w dół i w ten sposób zdejmujemy kolbę. Pierwszy raz widzę w kolbie, że ktoś pomyślał o przygotowaniu systemu zdejmowania jej w dość łatwy sposób. A zrobili tak dlatego, ponieważ bateria mieści się tylko i wyłącznie tutaj w prowadnicę. Więc miejsca na baterię wiele nie mamy. Tak naprawdę to, co mi się udało tu wcisnąć, to 11.1 1300, taki dość gruby stick. I to jest wszystko, co byłem w stanie wcisnąć tutaj w tą prowadnicę kolby. Więc no, miejsca na baterię dużo nie ma, ale nie ma też tragedii, no ewentualnie można sobie kolbkę wymienić i wtedy dać jakiegoś SF-a i wtedy nie będzie problemu na jakąś większą pojemność. Taki fajny barier jest nawet to, że tutaj zrobili otwór taki w prowadnicy, że można było odciągnąć kable, jak na przykład chcemy się dostać do odkręcenia prowadnicy, bo oczywiście replika ma szybką wymianę sprężyny i to na tej zasadzie, że demontujemy prowadnicę i praktycznie od razu możemy wymienić sprężynę. Więc tutaj zewnętrznie naprawdę super. Ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, jak fajnie ta replika jest, powiedzmy, zewnętrznie przygotowana, bo powiem szczerze, nie spodziewałem się tego. A teraz przejdziemy do części wewnętrznych i pokażemy, jak to wygląda w środku, jak to się prezentuje. Dobra, bierzemy się repliczkę, o której powiedzmy recenzję byłem proszony już od bardzo, bardzo dawna. A że spec na Edge 2 sprzedała się dość szybko i w ten sposób pojawiła mi się troszkę luźna gotówka, to postanowiłem, że coś takiego zamówię. Rozkłada się klasycznie jak MK. Piny nawet nie są skręcane, tylko jest po prostu pin push. Co fajne, nie wypada. Pin. To na razie na boczek, zajmiemy się najpierw komorą. Co tu można powiedzieć o komorze? Komora rotacyjna. Chodzi całkiem fajnie, no plastikowa, ale to akurat moim zdaniem czasami nie jest problem. Krótka gumka. Moment. To jest klasyczna długość gumki, a tu jest gumka iglu. Double iglu. I spokojnie mogła być dłuższa. To nie jest tak, że tutaj komora jest jakaś nietypowa. No ale okej, jest krótka. Trochę lipa, bo trudniej będzie to uszczelnić, ale niech będzie. Sama guma gumki jest bardzo fajna, mięciutka. Gumka nie jest skracana, ona taka jest oryginalnie, to od razu widać, że jest bardzo ładnie tutaj wyrównana. I co fajne, gumka nie ma takiego całkiem zwykłego elementu podkręcającego, tylko ma taki element podkręcający w kształcie litery H. Ja nie jestem pewien, czy to widzicie. Ale jest to moim zdaniem bardzo na plus, bo to znaczy, że ta gumka może być całkiem spoko. Nawet przy cięższych kulkach, tym bardziej, że jest mięciutka, fajna. No powiem szczerze, już pierwsze wrażenie, pierwsza rzecz, którą sprawdzam i wygląda dość obiecująco. Lufa jest bardzo ładnie obrobiona, ma fajną koronkę. Która ciężko powiedzieć, jaki ma faktycznie wymiar. Z zewnątrz no taka zwykła, klasyczna, mosiężna. Ciężko powiedzieć, ale pierwsze wrażenie, jeżeli chodzi o lufę i gumkę, powiedziałbym, że bardzo pozytywne. Aż trochę jestem w szoku, no bo bądźmy szczerzy, to nie jest droga replika mimo wszystko. Regulacja działa też poprawnie, więc no, aż jestem troszkę w szoku. Pierwsze wrażenie wyjątkowo pozytywnie, aż bym powiedział, że podejrzanie pozytywne. Zdejmujemy lufę. Co fajne, ktoś wpadł na pomysł. Kurczę, to powiem szczerze, że to jest masa takich małych sukcesów. Tutaj mamy takie wystające na zewnątrz ząbki, widzicie? Jak je złapiemy i pociągniemy w dół, to odbezpieczamy kolbę tak, że możemy spokojnie ją zsunąć. Bo zazwyczaj przycisk, jak zobaczcie, przycisk odsuwa te ząbki tylko do połowy, a jeżeli odciągniemy je do końca, to jesteśmy w stanie wtedy zsunąć. Taka prosta rzecz cieszy, aż naprawdę, powiem szczerze, podoba mi się kolba osobiście. Aczkolwiek no, miejsca na baterię będziemy mieli tylko w prowadnicy. No ale czego tu było się spodziewać. Zobaczmy, jak wygląda szybka wymiana sprężyny. Czy wystarczy zdjąć kolbę? Prowadnica kolby jest dokręcona na imbus i powiem szczerze, mi się to osobiście nie podoba, bo nie mam takich kluczy długich imbusowych. Jest to troszeczkę niewygodne. Na szczęście nie trzeba tego daleko odkręcać, żeby zdemontować prowadnicę. No ale to taki mały minusik, bym powiedział. Mały, malusieńki. I po zdjęciu prowadnicy mamy od razu dostęp do szybkiej wymiany sprężyny i też spoko. Gdyby nie ta nietypowość, powiedzmy,
tej śruby, którą oczywiście możemy wymienić na jakąkolwiek inną tego typu śrubę, powiedzmy na krzyżaka, ja pewnie będę w to celował, tak? To mamy bardzo ładną, szybką wymianę sprężyny. Prowadnica na łożysku. Wow, ok, na razie jestem zadowolony bardzo. Sprężyna krótka dosyć. Tak, to jest krótka sprężyna, tak jak w Specnach na przykład. Ale to, czy dopasowujemy sobie, moim zdaniem, w momencie, kiedy mamy szybką wymianę sprężyny, to sprężyna jest naprawdę najmniejszym problemem, jaki mogę się tutaj przyczepić. Lecimy dalej. Chwyt pistoletowy też ma metalowe gwinty tutaj. Mała rzecz, a cieszy. Powiem szczerze, to już teraz jest raczej standard, chociaż dalej zdarzają mi się repliki premium, które tego nie mają. Patrz, Classic Army. Na pewno w replice jest dużo smaru, bo smar jest aż tutaj na silniku. No i silnik jest słabiutki. Jakieś jest to oznaczenie, ale co to jest, to ja wam nie powiem, co to oznacza. Na pewno nie jest to żadna neodyma, żadne to jakiś wybitny sprzęcior, jeżeli chodzi o sam silnik. Więc tutaj to tak bym się nie zachwycał. Lecimy dalej. Chwyt przykręcony jest na 2 śruby. Ciekawe tylko, że chwyt ma 4 otwory, ale pytanie, czy są gwinty w killboxie dodatkowe, żeby można było wkręcić za czego dodatkowo śrubkę. Teraz zobaczymy. Są gwinty. Teraz śrub nie ma 4, bo są tylko 2. Ale w gearboxie są 4 gwinty. W razie jakbyśmy coś zerwali, to możemy, powiedzmy, się poratować dodatkowym miejscem. Kolejny plus. Bo powiem szczerze, nie jestem pewien, na ile bardzo muszę rozbierać selektor ognia, a nie lubię osobiście tego robić. Wolę to robić w sposób minimalistyczny, czyli rozkręcić tylko tyle, ile muszę. Zaczniemy najpierw od tego selektora, bo na przykład w Crytaku wystarczy, że odkręcę ten selektor i już mogę wyjąć szkielet. Niestety szkielet dalej nie chce iść, więc zakładam, że drugi selektor też trzeba będzie usunąć. Tak, drugi też koniecznie trzeba usunąć, jak widzę. I trzeba uważać, bo jest na nim oczywiście kuleczka, która odpowiada za pstryknięcia i nie chcielibyśmy jej zgubić. No dobra, to teraz już powinno się to, no i wychodzi. Czyli selektory są rozwiązane bardzo podobnie jak w GNG. Szkielet wygląda zadziwiająco czysto, tak. Dobra, otworzyliśmy gearbox. Zwróciłem uwagę, bo tu podkładki, żeby mi nie pouciekały jeszcze. I pierwsze wrażenie, powiem szczerze, bo tego się nie spodziewałem. Tu jest wyjątkowo czysto. Nie ma nabadzigane smaru jakoś wszędzie na boki, czy tutaj na powierzchniach. Nie. Smar jest na zębatkach. I koniec. Jest tutaj trochę smaru, na popychaczu dyszy jest trochę smaru, ale poza tym tu jest wyjątkowo czysto. Smar jest tam, gdzie być powinien. To takie pierwsze wrażenie od razu po otwarciu. Wyjmiemy na razie pneumatykę. Chociaż nie ukrywam, że bardzo ciasno siedzi głowica cylindra w szkielecie. I miałem poważny problem, żeby w ogóle otworzyć szkielet przez to. I zobaczmy. Tu mamy ten wspaniały układ elektroniczny. Ok. Układ elektroniczny optyczny. Tu mamy serię diod, które odpowiadają za wykrywanie położenia spustu. Tu mamy diodę, która liczy zęby na tłoku. Tu mamy drugą. Znaczy jedna to odbiornik, druga to nadajnik, powiedzmy. Masa elektryki, ale powiem wam szczerze, ktoś tu bardzo silnie wzorował się na Titanie. Bardzo silnie, bo wiele rzeczy jest rozwiązanych w sposób wręcz, bym powiedział, identyczny. Jakby nie te oznaczenia i tak dalej, i ktoś mi to z daleka pokazał, to ja bym powiedział, że to pewnie tytan, bo nawet wydaje mi się, że ułożenie tych pinów sygnałowych, które powiedzmy łączą dolną i górną płytkę, jest takie same. Powiedzenie, że ktoś się wzorował, to jest mało powiedziane. Wyjmujemy zębateczki i oglądamy zębateczki. Zębatka środkowa. O nie. O nie. O no. Dobra, mam podkładki. I powiem wam tak. Ta zębatka jest dość gruba.
Co prawda materiał jest klasyczny, tutaj nie wygląda jakoś wyjątkowo, powiedzmy, wybitnie, ale zębatki nie są takie ostatnie. Wyglądają dość przyzwoicie. Nasmarowane, jak już mówiłem, są poprawnie, tak jak być powinny. To może właśnie takie porządne smarowanie wymagał od nich, powiedzmy, MOSFET, który użyli, czyli optyczny. Wyjątkowo też dużo podkładek widzę na całym tym układzie. Więc zaczynam podejrzewać, że nawet podkładkowanie będzie ok. Wszystko jest porządnie nasmarowane i to porządnym jakimś smarem. Nie wiem, co to jest za smar. Kabelki też nie są jakieś gówniane chińskie kabelki, tylko to są porządne, normalne przewody. Nie wiem tylko dlaczego ten kabel idący od MOSFET-u do silnika jest inny, czarny. Nie wiem czemu akurat on, a nie zrobiłem tak jak wszystkie pozostałe przewody. Tym bardziej, że czarny od baterii do układu idzie, znaczy ujemny idzie normalny, znaczy normalny w tym przejrzystym oplocie, ale ten kabel też wygląda solidny, szczególnie, że tutaj widzę jak on faktycznie wygląda w środku, ile ma materiału, więc też jest ok. Tu jest naprawdę, kurde, dobrze, dobra, sprawdźmy podkładkowanie. Powiem wam szczerze, kolejne zaskoczenie i to nie małe, bo cały gearbox jest przyzwoicie wypodkładkowany. Jest odrobina luzu na tej zębatce i na tej. Ta siedzi praktycznie idealnie, bez żadnego, w ogóle nie pracuje. Ale to jest taki luz, który można nawet zostawić, bo to jest jakiś 0,1, może 0,15. Naprawdę, tutaj ledwo te zębatki pracują. Kręci się to super. Cichutko. Wszystko ładnie się obraca. Nic się nie przycina. Wszystko, kurde, no nie napracuje się przy tym gearboxie, powiem wam szczerze. Tam to ogarnęliśmy, to teraz patrzymy na szczelność układu pneumatycznego. Zacznijmy może od, powiedzmy, składu układu. Plastikowa głowica, wentylowana, bardzo mocno wentylowana. Nie wiem, jak to wpłynie na jej trwałość, ale to nie jest replika, powiedzmy, DMR czy coś, więc może to nawet wytrzymać. Do tego mamy tłok z jakiegoś dość takiego fajnego kompozytu. Powiem szczerze, że ten plastik wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Co na wygląd ciężko określić, jak będzie z trwałością. I mamy 3 stalowe zęby, później już mamy plastikową szczękę. No, powiedzmy, że standard. Powiem szczerze, przy tym jak dobrze prezentuje się ten tłok i ta głowica, to sądzę, że to nawet może trochę pochodzić, no ale to zobaczymy w czasie. Replika jest nowa, jeszcze z niej nawet nie strzeliła. Jedyne, co mi się nie podoba, nie wiem, czym to nasmarowali. To tak... No, nie wiem, ropą. Nie mam pojęcia, co to jest. To jakiś... Nie wiem, no nie podoba mi się to. I to będę musiał wymienić. Bo w tłoku jest masakra jakaś. W cylindrze znaczy. Ale powiedzmy, że zobaczmy szczelność. Znaczy inaczej, ja się bałbym, że to mi się dostanie na gumkę, bo to straszny syf jest. Szczelność. Oczywiście 100%. Dysza. Dysza wsunięta. Już 100% nie mamy. Tak, dysza wysunięta. Też nie mamy pełnej szczelności, ale źle bym powiedział nie jest. Bywało gorzej. Ale to klasycznie, dysza to będzie ewentualnie do wymiany. Bo powiem szczerze, ja myślałem, że tu będę musiał dużo powymieniać, bo ta replika planuję ją sobie zostawić. A ona naprawdę wygląda ok. Dla ciekawskich, jakby ktoś będzie chciał wymieniać dyszę, to dysza jest 21,2. Czyli standardowa, tak naprawdę praktycznie M-kowa. Nawet obstałem, że można by pokusić się o dłuższą dyszę. Na przykład 21,4. Ale czy to będzie konieczne, to nie wiem, powiem szczerze. I powiem wam tak, ja wymieniam smar na głowicy i na cylindrze, bo powiem szczerze, ten ciemny smar, który tutaj mam, to nie budzi mojego zaufania w ogóle. Tak, jakiś syfiasty taki, boję się trochę, że to mi się dostanie na gumkę. Moment, chyba muszę... O, jeszcze tak, zderzak w głowicy cylindra. Klasyczny, płaski, dość miękki, bym powiedział. I pojedynczy o-ring.
ale muszę wyczyścić porządnie cylinder, bo mam wrażenie, że jest szorstki. Zastanawiam się, czy to jest po prostu ten brud. Dobra, i żeby nie było, że nie mam się do czego przyczepić, to mam. Ha! Cylinder. W środku jest szorstki, jak się przyjrzycie, to wygląda, że tak jakby jego pokrycie złaziło. I to tak dość perfidnie. Cylinder jest po prostu jak papier ścierny i może to być przyczyną tego czarnego jakiegoś syfu, który nam się tutaj osadza. Ponieważ ten cylinder po prostu zdziera o-ring. I w połączeniu ze silikonem może to tak wyglądać. Czyli tak naprawdę to jest najsłabszy element chyba tej repliki, jeżeli na razie, przynajmniej z tych, co na razie znalazłem. Niby zazwyczaj staram się zostawić, powiedzmy, układ jak najbardziej stokowo, jak najmniej przerabiać tutaj, ewentualnie jakieś podkładkowanie, smarowanie, żeby to po prostu lepiej chodziło, ale niekoniecznie, żeby miało to wpływ na celność i tak dalej, na osiągi. No, ale tutaj niestety tego zrobić nie mogłem. Wymieniłem cylinder, bo ten tak jak wygląda, jakby nie był pokryty od środka żadną powłoką i to tak, to nawet widzicie pewnie tutaj na nagraniu. No, wygląda to ogólnie słabo i on jest tak szorstki, że po prostu nie chcę zniszczyć o-ringa używając gównianego cylindra, skoro i tak mam replikę otwartą i raczej szybko do niej nie będę zaglądał, to nie chcę tego zostawiać na później, tak? Więc wymieniłem cylinder na mosiężny, mam ich kilka u siebie w zapasie, wybrałem taki, żeby był otwór w tym samym miejscu, żeby nie zmienić, powiedzmy, ilości powietrza, żeby zostawić to tak jak było w stoku, żeby móc sobie to posprawdzić tak jak było w stoku. Jedyne co to chodziło mi o to, żeby był gładszy. Trzeba zewnętrzny jest odrobinę dłuższy, ale to nie jest problem. Jeszcze jedna rzecz, o której wcześniej wspomniałem, to coś powiem jeszcze o samym szkielecie. Pierwsze co, łożyska. Dwa górne łożyska są ślizgowe, tutaj. I łożysko, które ma, powiedzmy ma najwięcej obrotów, a najmniejsze obciążenia, czyli na zębatce silnikowej mamy łożysko kulkowe. Są to 8, więc dość standardowy rozmiar, nie ma problemu. Nawet możliwe, że to oznacza, jakie są otwory pod łożyska. Więc miło. Więc tutaj super. Co więcej o samym szkielecie. Wzmocnienie mamy klasycznie tutaj łatkę, to samo mamy z drugiej strony też taką łatkę. W żadnym innym miejscu więcej takich wzmocnień nie widzę. Co fajne, to też są porobione tutaj takie otworki pilotażowe, powiedzmy, które mają powodować rozłożenie napięć, naprężeń. Powiedzmy w momencie, kiedy gdzieś tutaj będzie chciało na to już pęknąć, to teoretycznie one mają tam zapobiegać. W teorii, w praktyce różnie to bywa. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest gearbox, który będziemy katować jakąś mocną sprężyną. Zakładam, że 400-420 FPS raczej nie więcej, więc nie ma co tutaj na razie płakać. Zamykamy to, bo więcej do powiedzenia nie mam. A jeszcze zwrócę uwagę, nie mamy mechanicznej blokady spustu z przyczyn powiedzmy oczywistych, ponieważ ten MOSFET po prostu na to nie pozwala. Teraz weźmiemy się jeszcze za programowanie tego ustrojstwa, zobaczymy jak to się da zaprogramować, jak to będzie działać i tyle, i będziemy wtedy kończyć powiedzmy serwisową część tego filmu, aczkolwiek ja jestem naprawdę w szoku, bo gdyby nie ten nieszczęsny cylinder, który moim zdaniem jest po prostu tak jakby, nie wiem czy to może po prostu sztuka taka niedorobiona czy jak, ale to tej replice naprawdę praktycznie nic do roboty. Dobra, skręcamy wszystko i wracamy do programowania zaraz. Dobra, replika jest powiedzmy poskładana, a przynajmniej tak powiedzmy do momentu, w którym mogę spokojnie się zacząć powiedzmy bawić ustawieniami MOSFET-u i tak dalej. I teraz tak, to programowanie jest, tak jak patrzę, dość proste, nie jest to jakaś tam filozofia. Podstawowa rzecz, podłączamy baterię, selektor jest na safe, i trzymamy spust do czasu usłyszenia 3 sygnałów. Po usłyszeniu tych 3 sygnałów wchodzimy tak naprawdę w tryb programowania. I teraz co jest ważne. Pierwsze co musimy zrobić, to musimy wybrać powiedzmy co chcemy zaprogramować. Są 3 rzeczy do zaprogramowania tak naprawdę. Pierwsza rzecz to jest burst. Tak? I żeby do niego wejść naciskamy szybko raz spust i puszczamy i replika informuje nas o tym jednym kliknięciem. Druga rzecz, którą możemy zaprogramować, to jest czułość spustu. W płytce drukowanej było 5 diod sygnałowych, ale możemy zaprogramować tylko 3 poziomy, powiedzmy, reakcji na spust. Zawsze coś. Ostatnia opcja to jest, możemy zaprogramować to, żeby
powiedzmy replika strzela jak naciskamy i jak puszczamy spust. Funkcja moim zdaniem dość dziwna i powiem szczerze, ja się domyślam, że to jest dla tych, co na Speedsoftie muszą bardzo szybko naciskać spust i chodzi o to, żeby jak najwięcej lofa wycisnąć machając palcem, ale dla mnie to jest wręcz funkcja, która ociera się o jakieś cheaterstwo, bo tak naprawdę naciskałeś spust raz, ale strzeliłeś 2 razy, więc czy to jest takie fair, no to już jest kwestia powiedzmy sporna. Tego ostatniego nie będę w ogóle włączał, bo tak naprawdę nie wiem po co, ale jak ktoś będzie chciał, to w razie czego, albo może pokażę, żeby nie było. W zestawie jest oczywiście instrukcja, jak to programować, tak, a na stronie Taiwan Gana znalazłem odnośnik do filmiku na YouTubie, jak to robić. Zaczniemy od, powiedzmy, najpierw ustawienia bursta. Czyli naciskamy raz spust i mamy jeden sygnał od tutaj układu. I teraz, jak jesteśmy w pierwszym tym systemie, to możemy sobie zaprogramować bursta. Bursta programujemy tylko na trybie auto i może być on od 1 do 5 strzałów. Czyli możemy ustawić sobie jednocześnie semi na strzale na trybie automatycznym. I właśnie tak właśnie w tej chwili zrobię. Czyli nacisnę spust raz i replika teraz kliknęła mi raz. I ona ten sygnał co jakiś czas powtarza. Żeby to zapisać, przestawiamy selektor na tryb auto i przestawiamy na semi. I teraz mamy tak. Pojedynczy strzał, a na auto pojedynczy strzał. Całkiem spoko. Przestawiamy na semi, przytrzymujemy spust i jesteśmy w trybie programowania znowu. Teraz wejdziemy sobie w tryb, powiedzmy, ustawimy sobie czułość spustu. Czyli wejdziemy sobie w 2 kliknięcia. Raz, 2. No, jesteśmy. I teraz tak. Ja bym chciał jak najczulszy, bo to pokażę Wam, jak najczulej można to ustawić. Wciskamy raz, czyli najdelikatniej i znowu zapisujemy to, przestawiając sobie na auto i na semi. I teraz mamy taki ruch spustu. No nie jest to tytan, powiedzmy, jeżeli chodzi o czułość, o delikatność tego spustu, o pracę, ale nie jest źle, bo ten ruch jest naprawdę niewielki. To jedynie czego mi brakuje, to że spust nie zatrzymuje się, bo on leci dalej. Więc no ale to już trzeba by speed triggery czy coś, ale jak ktoś chce, to już można sobie tutaj zasuwać i strzelać. I co, ja mam pojedynczy strzał na auto, a ja chcę tam auto, więc znowu wejdziemy sobie do programowania. I chcemy pełne auto, więc naciskamy raz. I po prostu zapisujemy ustawienia. I teraz powinniśmy mieć automat. A nie, nic nie zmieniliśmy. A jak włączyć auto? No to teraz to jest cześć. No niestety, jak się okazuje, to żeby przywrócić auto, muszę zresetować ustawienia całej repliki. A żeby to zrobić, to ustawiamy selektor na tryb zablokowany i trzymamy spust, a już usłyszymy długi pojedynczy dźwięk. I mamy automat. Trochę słabo, bo teraz ja bym... Dobra, to zobaczymy teraz, jak mamy ustawiony czułość spustu. Dobra, czułość spustu też ustawiłem na 1. Jeszcze Wam pokażę, jak ustawić ten double shoot, powiedzmy. Przytrzymujemy spust. 3 sygnały, czyli jesteśmy w trybie programowania. Naciskamy spust 3 razy. Przestawiamy na semi. I mamy podwójny. I zapisujemy. Tak, a jeżeli to wyłączyć, to znowu wchodzimy w tryb programowania. Raz, 2, 3. Przechodzimy do semi i już jest wyłączone. I zapisujemy. I mamy pojedynczy strzał. Tyle jeżeli chodzi o programowanie. Przy okazji pokazywałem, jak resetować, no bo innej funkcji chyba
innej metody wrócenia powiedzmy do ustawień, powiedzmy do ustawienia auto tutaj nie widzę, przynajmniej z tego papieru tak nie wynika. Dodatkowo mamy też kilka informacji, powiedzmy jakie sygnały dźwiękowe o czym informują i jakie mamy zabezpieczenia, powiedzmy. Informuje nam m.in., że bateria jest powiedzmy rozładowana i będziemy mieli informację o tym, że jest przeciążenie jakieś elektryczne w układzie, na przykład silnik ma za ciężko czy coś takiego. Tak czy inaczej, warto to mieć, niestety nie dostajemy tego w żadnej formie karteczki czy jakiegoś drobnego elementu czy naklejki, którą moglibyśmy gdzieś tam mieć pod ręką, tylko mam taką dość dużą kartkę, ale co nam szkodzi zrobić sobie zdjęcia telefonem tego i mieć to zawsze wtedy pod ręką. I w sumie tyle. Wracamy chyba do recenzji, bo w środku już więcej tutaj nie ma do pokazania. I tak jest wyjątkowo dobrze, bym powiedział. Podejrzanie dobrze. Dobra, omówiliśmy części wewnętrzne tej repliczki, ale tak że to jak zwykle było dość długie, dość dużo marudzenia, to teraz dla tych, co nie chcieli tamtego oglądać, tak w telegraficznym skrócie. Replika w środku jest wykonana podejrzanie dobrze, moim zdaniem. Już pomijam układ elektroniczny, który działa jest na optyce, dość fajnie się programuje. Nie ma może miliona funkcji jak Tytan, ale te najważniejsze podstawowe funkcje ma. Możemy regulować pracę spustu, możemy regulować, ustawiać bursta i tak dalej. Naprawdę wiele więcej nam od MOSFET-u nie potrzeba. Mamy zabezpieczoną baterię, mamy Active Brake'a, czego chcemy więcej? Naprawdę ja tu jestem w szoku, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że to działa tak dobrze. No bądźmy szczerzy, zerżnęli dość mocno z Tytana przy projektowaniu tego układu, no powiedzmy, że mocno się inspirowali, delikatnie mówiąc. Kolejna rzecz, mechanika. To tak ogólnie jestem w szoku, bo podkładkowanie było naprawdę ok. Może nie było jakieś wybitnie rewelacyjne, ale było naprawdę ok. Ja tam chyba jedną podkładkę tylko dołożyłem, no jedną taką miniaturową 0,1 poszła. I tyle. Smarowanie było też naprawdę ok. Ja nie wymieniałem tutaj smaru. Jedyne co, to wymieniłem smar w cylindrze, ale do tego cylindra to zaraz wrócimy. To pneumatyka. I tak, pneumatyka jest naprawdę szczelna. Jedyny przedmuch jest klasycznie i to już praktycznie w każdej replice, którą ostatnio recenzuję, to na dyszy. Praktycznie co replika, to na dyszy jest przedmuch. Nie wiem, czy to jakaś choroba, te powiedzmy replik w dzisiejszych czasach, no ale z tym się właśnie spotkałem. Większym problemem tak naprawdę był cylinder. Cylinder tak jakby nie był pokryty od środka, nie był powiedzmy, nie wiem, bo to się jakoś galwanicznie, to jest jakiś nieocynk, co to by było? Ja obstawiam, że to jest jakieś pokrycie niklem czy czymś takim od środka cylindra. I niestety tak wygląda, jakby to nie było zrobione w tym cylindrze i przez to on jest dosłownie szorstki jak papier ścierny. W efekcie zdzierał nam trochę o-ring i robiła się taka czarna maź i to wyglądało prawie jak, nie wiem, jakiś olej czy cokolwiek. No straszny syf. Więc akurat cylinder był naprawdę moim zdaniem schrzaniony. Nie wiem, czy to po prostu ta sztuka, czy ogólnie te cylindry są takie, ale na to zwracam uwagę, że to warto sprawdzić i ewentualnie wymienić. Ja wymieniłem, bo uznałem, że nie chcę zarżnąć o-ringa, bo ten cylinder by do tego po prostu doprowadził. Te uszkodzenia, które w nim były na tyle poważne, że z czasem zarżnęłyby o-ring, który jest na głowicy tłoka. I tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o mechanik. Z przodu lufa nie za długa, 21 cm, więc naprawdę króciutka. Do tego komara rotacyjna, co prawda z kompozytu, ale niechaj będzie, ważne, że rotacyjna, bo to jest tak naprawdę ważny punkt. I całkiem fajna gumka, która jest miękka i ma taki ten element podkręcający w kształcie litery H, czyli naprawdę dość nowocześnie zrobiona. Co prawda nie wiem, dlaczego gumka jest wyraźnie krótsza niż standard, ale może ktoś miał taki pomysł. I tak naprawdę tyle, jeżeli to, co mam do powiedzenia o tej replice, tak? A, jeszcze jedna rzecz, bo o tym zapomniałem. Znaczy w sumie to dwie rzeczy, tak? Silnik jest standardowy, jak to tylko możliwe. Jakiś Chińczyk niewiadomego pochodzenia i silnik jest naprawdę taki sobie. Silnik, tak jakbyśmy chcieli tak naprawdę drapnąć troszkę tą replikę, to obstawiam, że silnik będzie do wymiany i ewentualnie na tym bym się skupił, bo nawet kable, nawet ukablowanie w całej replice jest naprawdę spoko. Dość grube przewody o dobrych właściwościach, nie ma co się tutaj przyczepić. I w sumie tyle, co mogę na jej temat teraz powiedzieć. Jedziemy do lasu, testujemy i wtedy będziemy nagrywać podsumowanie. O jednej rzeczy zapomniałem, nagrywając, więc dogrywam sobie i jest to oczywiście oznaczenia. I tak, już wspominałem Wam o oznaczeniach na froncie, czyli znaczek M-Locku, tutaj jakiś numer seryjny. Dodatkowo mamy też jakieś tam oznaczenia na body.
Co prawda z tej strony nie macie dosłownie nic. Nic, ani tłoczeń, ani białych napisów, nic tutaj nie ma. Nawet nie ma oznaczeń trybu ognia, mimo że selektor jest dwustronny. Trochę dziwne. Natomiast z drugiej strony mamy tutaj znaczek Double Eagle i DE Airsoft tutaj. Jest to tylko wytłoczenie, tak jakby wycięte laserem czy coś, ale nie ma nawet na tym nałożonego tego takiego białego filtra, powiedzmy, żeby to było ładnie widoczne. Więc ten napis jest bardzo mało widoczny tak naprawdę. Dodatkowo mamy też oczywiście oznaczenia trybów ognia, graficzne, ale też są wykonane tą samą techniką i są bardzo słabo widoczne. Dodatkowo jeszcze napis mamy tutaj pod szyną RIS i brzmi on Falcon Fire Control System, czyli to jest tak naprawdę reklama tego systemu kontroli ognia, czyli tego układu MOSFET, który tu jest wstawiony. I to jest wszystko z oznaczeń, co mamy na tej replice. Jesteśmy na terenie testowej i testujemy króciutkiego Double Eagle'a. Replika za 700 z MOSFETem optycznym i w ogóle super wypas. Zobaczymy, jak to faktycznie strzela. Zaczynamy klasycznie od 40 metrów. Najpierw semi, potem auto. Dzisiaj wziąłem optykę, więc będzie już troszkę lepiej. Włączymy od razu sobie kamerkę. I nagrywamy. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować. Od razu sobie uwagę, że hopek działa naprawdę dobrze, bo to już zauważyłem. No i naprawdę fajnie kręci. Zobaczymy. Replika generuje około 395 fps, więc całkiem spoko. Więc zobaczymy, co ona będzie, jak będziemy w stanie trafiać na ten dystans tutaj. Na ten dystans trzymam jeszcze sobie z kolimatora, jak sami widzieliście, trafienie w cel praktycznie bez żadnego problemu. Tyle, bardzo dobrze. 40 metrów zaliczone i naprawdę wynik zadowalający. Idziemy na 50. Dobra, jesteśmy na 50 metrach. Wcześniej testowałem na magazynku Krajtaka, podawało bez problemu. Od razu mówię, teraz wpinamy magazynek odspecny. To jest ich PMAG, czy SMAG, czy jak tam zwał. No co jest? Nie chcesz się wpiąć? Ok, wpiął się. Chociaż już trochę kapresił przy samym wpięciu. Zobaczymy, czy będzie podawał. Całkiem nieźle, jak na tak krótką lufę, aczkolwiek nie jest to ideał, bym powiedział. Ale na 50 metrów też raczej problemu z trafieniem w cel nie będzie. Szczególnie zważywszy, że lufa króciutka, ale jeszcze to podsumujemy później. Idziemy na 60 i zobaczymy, czy dam radę dostrzelić, bo to jest dość ważne pytanie. Dobra, jesteśmy na 60 metrach i teraz bierzemy magazynek G&G Midcap. Zobaczymy, czy on będzie podawał. Oho. O, dało się go wpiąć, ale trzeba było mu, powiedzmy, troszkę pomóc. Dobra, zobaczymy. Półautomat. Testujemy na razie na 25 i powiedzmy, że te kulki tam w miarę dolatują, ale to już jest naprawdę granica zasięgu. I to taka już z troszkę przekręconym hopem bym powiedział, że nie powiedziałbym, że to jest na pewno skuteczny zasięg na tej amunicji. A jeszcze strzelimy na auto i zobaczmy, co to będzie warte.
Skończyła mi się amunicja, ale mam jeszcze 2 magazynki. Wracamy do specny. O, ta wspiera się bez problemu. No rozrzut już jest spory, tak? Trafić się na 60 daje, ale to jest już spory rozrzut. No to jeszcze naprawdę graniczny zasięg dla tej repliki. Po amunicji i teraz jeszcze taka jedna rzecz, bo sprawdzimy, jak sobie poradzi z kulkami 0,3. Jest moim zdaniem lepiej, aczkolwiek no bądźmy szczerzy, też rewelacji nie ma, trochę rozrzuca te kulki. Jeszcze spróbujemy na auto. I w sumie po amunicji. To mamy przetestowane i przechodzimy do podsumowania. Przetestowaliśmy, jak strzela mały Double Eagle, powiedzmy repliczka za 700 zł i powiem szczerze, jest ok, nie powiedziałbym, że jest rewelacyjnie. No bo powiem tak, no graniczny zasięg 60 metrów to na moc repliki około niecałych 400 fps to jest dobry wynik, dobry, nie bardzo dobry. Celność już niestety jest taka sobie, powiem szczerze, ostatnio ten kałaszek, co go testowaliśmy od Specny, moim zdaniem strzelał celniej. Ten karabinek trochę bardziej rozrzuca kulki, aczkolwiek no bądźmy szczerzy, tutaj lufa jest naprawdę stosunkowo krótka, do tego ta lufa to nie jest jakaś tam precyzyjna, o ile pamiętam. To jest jakaś dość standardowa lufa, taka jakaś tam. Więc nie ma co tutaj się za wiele spodziewać. Ale na 60 metrów dalej jesteśmy w stanie eliminować cel. Co ciekawe, Hopek sobie nawet dobrze radzi, bo kulki 30 jesteśmy w stanie przekręcić w kosmos bez żadnego problemu. I nie ma jeszcze ryzyka, że powiedzmy kulka się zatnie. Więc Hopek naprawdę sobie dobrze radzi. Więc tak naprawdę to, do czego bym się przyczepił, to ewentualnie jakość samej lufy mogłaby być lepsza. Aczkolwiek w replice za 700 zł bym się bardzo zdziwił. Żeby lufa tak krótka strzelała celniej niż to, co tutaj prezentuje, to naprawdę byłbym mocno w szoku. Moim zdaniem replika chodzi bardzo fajnie. Ogólnie prezentuje się bardzo super. Bardzo super. Prezentuje się super, tak? Mi się bardzo osobiście podoba. Jest naprawdę po prostu fajna, ładna, zgrabna, zwarta, porządne części w środku. Jedyne, do czego tak naprawdę możemy się przyczepić, to sam silnik i dysza. No i ta lufa nieszczęsna. A reszta są naprawdę dobre części, niekoniecznie wymagają wymiany. Więc nawet niedrobna inwestycja i z tego naprawdę można zrobić bardzo fajny karabinek, tak? Sądzę, że w 1000 zł by się zmieściło, żeby zrobić z tego naprawdę ciekawą dzidę laserową, powiedzmy. I taki jest plan, bo docelowo replika, będę ją próbował namówić swoją kobietę na strzelanie w ASG ze mną i to byłaby replika dla niej, więc zobaczymy, jak to wyjdzie tak naprawdę. Także moje odczucia są bardzo pozytywne, jestem w szoku, bo praca z pustu świetna, reakcja przez to dobra, ale to niestety troszkę nas tutaj opóźnia silnik, który jest dość mocno stokowy i taki, no taki stokowy mocno, więc silnik do poprawki trochę, no to faktycznie to w 1000 może być ciężko się zmieścić, bo jeszcze silnik nam dojdzie ewentualnie do wymiany, ale celność jest akceptowalna, jest dużo lepiej niż się spodziewałem, powiem szczerze. Naprawdę szczerze polecam. Ja jestem w szoku, że za 700 zł można kupić tak fajną replikę i tyle w sumie. Jeżeli o czymś zapomniałem, o czym chcielibyście wiedzieć, czegoś nie dopowiedziałem, nie ruszyłem jakiegoś tematu. A wiem, sprawdziłem, replika jest osiowa. Tak patrzyłem, jest idealnie w osi, bo to jest częste pytanie, które się przewija, a ja zapominam często mówić o tym filmie w recenzji. Ta replika jest prosta, jest idealnie w osi.
Tak samo jak Spec na Edge 2.0, którą wcześniej recenzowałem. Naprawdę tutaj jest spoko. Ale poza tym, jeżeli macie jakieś pytania, czegoś nie poruszyłem, o czymś nie wspomniałem, a powinienem w waszym odczuciu, pytajcie. Zapraszam do komentarzy, a na dzień dzisiejszy dzięki za oglądanie i do zobaczenia ponownie.